Polska jest lepiej przygotowana na szoki cenowe i może spokojnie odrzucić ofertę korupcyjną Putina. Międzynarodowa Agencja Energii uwalnia rezerwy ropy, a na Bliskim Wschodzie płoną tankowce. Jest 12 marca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Eksmisja Gazpromu impregnowała Polskę na szoki. Nie musi się oglądać na Putina. Zmagania z Gazpromem w czasie kryzysu energetycznego wzmocniły Polskę. Rośnie jej hub gazowy i paliwowy na dostawy spoza Rosji. W tym świetle oferta Władimira Putina jawi się jako niekorzystna. Według S&P Global Platts kraje Europy Środkowo-Wschodniej są bardziej odporne na szoki podażowe na rynku energii oraz paliw, ze względu na to, że musiały dostosować sektor po kryzysie energetycznym oraz inwazji Rosji na Ukrainie. Polska ma do dyspozycji narzędzia ograniczające oddziaływanie globalnego skoku cen surowców. Powstały bufory chroniące przed uderzeniem ekonomicznym wojny na Bliskim Wschodzie, tłumaczy S&P Global Platts. Podcast Energy Drink już o nich wspomniał przy okazji nowych gróźb zatrzymania dostaw gazu sformułowanych przez Władimira Putina. Prezydent Rosji zasugerował przy okazji rozpoczęcia ataku USA i Izraela na Iran, że skok cen surowców z tej okazji to może być dobry moment na całkowite zatrzymanie dostaw gazu do Europy. Jednocześnie jednak zapewnił, że jest otwarty na powrót do dostaw surowców z Rosji na kontynent w ramach kontraktów długoterminowych. Ta oferta Kremla nie jest już tak atrakcyjna jak przed 2022 rokiem. Ekonomista Rafał Hirsch wskazywał, że kapitalizacja polskiego Orlenu wyprzedziła już Gazprom. Ta polska firma jest wyceniana na 40 miliardów dolarów wartości, a rosyjska na 38 miliardów. To odzwierciedlenie rosnącej roli Orlenu jako dostawcy gazu nierosyjskiego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz spadku znaczenia Gazpromu, który w przeszłości był nawet w pierwszej dziesiątce takiego rankingu, a obecnie znika z Europy i spada jego wartość. Te zmiany są poparte aktywami, które są buforami bezpieczeństwa wspomnianymi przez S&P Global Platts. Gazprom utracił aktywa w Europie, szczególnie w Niemczech, po nacjonalizacji Gazprom Germania i przejęciu tamtejszych magazynów gazu przez państwo. Gazprom stracił także kontrolę nad Europol Gazem, czyli właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, który obecnie należy do grupy Orlen. Operatorem tej infrastruktury jest zaś Polski Gaz System. Był to skutek kryzysu energetycznego, który wywołał Gazprom, ograniczając podaż gazu w drugiej połowie 2021 roku. Jego działania można odczytywać jako przygotowanie presji ekonomicznej na Europę przed atakiem Rosji na Ukrainie. W międzyczasie Orlen rozwijał aktywa, szczególnie cenne w kryzysach i szokach podażowych. Baza surowcowa w Norwegii pozwala sprzedawać gaz w niższej cenie ze względu na niskie koszty możliwe dzięki własnemu wydobyciu. Rośnie flota gazowców w dyspozycji Polaków, które pozwalają reeksportować LNG z portfolio. To opiewa już na ponad 8 miliardów metrów sześciennych z różnych kierunków, USA i Katar, a także szeroko dostępnych kontraktów spotowych. Dostawy docierają przez gazociąg Baltic Pipe, uruchomiony na czas w apogeum kryzysu energetycznego w 2022 roku i z szeregiem umów na dostawy z Norwegii, w tym z własnych złóż. Docierają także przez gazoport w Świnoujściu, który ma zostać uzupełniony w 2028 roku o pływający terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej. Mogą one być źródłem dostaw do ostatnich klientów Gazpromu, którzy już prowadzą rozmowy z Polakami. Te zmiany, możliwe dzięki długofalowej polityce eksmisji Gazpromu z Polski oraz regionu, pozwoliły zareagować ze spokojem na przerwę dostaw gazu z Rosji w kwietniu 2022 roku. Polacy mogli wówczas szybciej przestawić się na przygotowane źródła nierosyjskie. Zmiany na rynku gazu w Europie wywołane kryzysem energetycznym z winy Gazpromu zmniejszyły też ekspozycję giełdy europejskiej TTF na szoki podażowe. Cena gazu na TTF wzrosła do około 55 euro za megawattogodzinę w odpowiedzi na wojnę w Iranie. Jest to pułap z 2023 roku istotnie niższy od prawie 240 euro za megawattogodzinę zanotowanych, gdy doszło do zatrzymania dostaw przez gazociąg Nord Stream 1 do Niemiec w oparciu o pretekst Rosjan płatności w rublach oczekiwanych przez Kreml. Obecny szok cenowy wywołany wojną w Iranie będzie miał zatem mniejszy wpływ na rynek gazu w Europie niż inwazja Rosji na Ukrainie, przede wszystkim przez upadek Gazpromu na kontynencie, który gruntuje rozwój hubu gazowego w Polsce. Bezpieczeństwo dostaw ropy i paliw wzmacnia zaś rozwinięty system zapasów oraz dywersyfikacja za pośrednictwem naftoportu w Gdańsku. Polacy rozwijają dostawy saudyjskie do całej Europy Środkowo-Wschodniej, a jednocześnie dokonują nowych odkryć w Norwegii.
Rozwój dostaw nierosyjskich do Europy Środkowo-Wschodniej i polskiego hubu paliwowego może się odbywać także z udziałem prywatnego Unimotu, który posiada rosnące aktywa dywersyfikacyjne w Polsce Zachodniej i przygląda się wraz z Orlenem niemieckiej rafinerii Schwedt. W czasie kryzysu wywołanego zagrożeniem dostaw przez cieśninę Ormus, polski Unimot walczy o dostępność paliwa. Nasz terminal LPG w Wilhelmshaven w Niemczech pracuje praktycznie pełną mocą od stycznia. Mamy też 2 terminale w Polsce, w Zawadzkiem i Piotrkowie Trybunalskim. W gazie propan czujemy się bardzo dobrze i to będzie nasza woda na młyn w najbliższym czasie, twierdzi zarząd grupy Unimot, cytowany przez Energy Drink. Tymczasem Orlen Upstream Norway odkrył 10 marca nowe złoże nazwane Frida Kahlo, szacowane na 7,2 miliony baryłek ekwiwalentu ropy naftowej do rozpoczęcia eksploatacji jeszcze w pierwszej połowie tego roku. W minionym roku ta spółka przejęła udziały w złożu Tomaliten Gamma od Total Energies, a także zwiększyła zaangażowanie w złoża Albus Kiel i West Ekofisk. Inwestycje te powiększyły zasoby węglowodorów o kilkanaście milionów baryłek ekwiwalentu ropy, czytamy w danych o wynikach z 2025 roku. Dalsza rozbudowa polskiego hubu gazowego i paliwowego będzie zatem służyć dalszemu wzmocnieniu Polski oraz regionu w razie nowych szoków podażowych. Oferta Władimira Putina jawi się w tym kontekście jako nieatrakcyjna. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Na razie nie. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że Polska jest w pełni zabezpieczona pod względem dostępu do paliw i możliwości magazynowych, a obecny poziom zapasów jest wystarczający. Nie ma potrzeby, by uruchamiać rezerwy, informuje, a więcej na stronie energydrink.today. Analiza trwa. Będziemy bardzo uważnie analizować sytuację na rynkach paliw, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Powodów do paniki z całą pewnością nie ma, paliwo na stacjach jest, a rafinerie pracują, zapewnił. Baza też pracuje. Perna zapowiada wysokie wykorzystanie bazy paliw w Dębogórzu i naftoportu w Gdańsku w odpowiedzi na wojnę w Iranie. Ta infrastruktura ma działać bez zarzutu. Rozbudowa magazynu w Dębogórzu do powyżej 500 tysięcy m3 zakończona w październiku 2025 roku zwiększa bezpieczeństwo dostaw. Polacy przejmują. Niemieckie RWE i Polska Grupa Energetyczna sfinalizowały ogłoszoną w grudniu transakcję sprzedaży projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic 2 na polskim Bałtyku. Na mocy umowy polska firma została jedynym właścicielem projektu. Teraz wieści z Europy. Niechęć do gazu. Komisja Europejska rozważa wprowadzenie ceny maksymalnej gazu w Europie w razie pogłębienia kryzysu przez wojnę w Iranie. Analizuje też reformę rynku energii w celu zmniejszenia roli gazu przy wyznaczaniu cen energii. Wrak na morzu. Gazowiec Arctic Metagas uszkodzony przez drony Ukrainy dryfuje na Morzu Śródziemnym, stwarzając zagrożenie dla żeglugi. Malta ostrzega statki przepływające w pobliżu. Agenci na pokładzie. Według śledztwa OCCRP tankowce rosyjskiej floty Widmo mają często na pokładzie najemników z przeszłością w grupie Wagnera, prywatnej organizacji wojskowej z Rosji znanej ze zbrodni wojennych. Rosjanie reagują na abordaże podejmowane przez Zachód. Uwolnienie rezerw. Międzynarodowa Agencja Energii zdecydowała o możliwości uwolnienia do 400 milionów baryłek ropy rezerw przez następne 2 miesiące w odpowiedzi na szok cenowy wywołany wojną w Iranie. Trwa eskalacja na Bliskim Wschodzie. Jeszcze wieści ze świata. Cios w szlak. Gazprom poinformował o co najmniej 12 atakach dronów Ukrainy na infrastrukturę związaną z ostatnim szlakiem dostaw gazu do Europy, czyli gazociągami Blue Stream i Turk Stream do Turcji. Celem była m.in. tłocznia Ruskaja. Rosjanie przekonują, że nie ma strat. Rozmowy na Florydzie. Delegacja rosyjska rozmawiała z Amerykanami 11 marca na Florydzie. Rosjanie nie ujawnili tematu rozmów, ale trwają spekulacje o możliwości luzowania sankcji na ropę rosyjską wobec wojny w Iranie. Według analizy Center for Research on Energy and Clean Air Rosjanie zarobili dodatkowo około 6,9 miliardów dolarów na wzroście cen surowców w związku z atakiem USA i Izraela na Iran. Dodatkowe 588 milionów dolarów dziennie pozwala im kupować 17 tysięcy dronów Shahid z Iranu dziennie. Eskalacja trwa. Doszło do ataku irańskiego na tankowce w okolicy Basry w Iraku. To zagrożenie fizyczne dostaw, a także źródło dalszych podwyżek kosztów transportu. Ten incydent w połączeniu z podpaleniem bazy paliw w Omanie podniósł cenę baryłki do około $100 za Brent, a więcej na stronie energydrink.today. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.